Chciałam poradę masę. Jesteśmy na najfajniejszym bazarze w całym Uzbekistanie, według mnie. Chociaż w sumie nie mogę tak mówić, bo nie byłem na wszystkich. Nie, ale tu jest spoko. Nazywa się Kuyluk? Kuyluk bazar, ale jest największy, to jeden z największych na pewno. A co to znaczy Kuyluk? Nie wiem. Nie wiesz? I czego szukamy tak w zasadzie? Czyli do jedzenia, tak? A nie, dla kotów. Dla kotów szukamy i dla tego, dla dzieciątków tego, kury. Aha, Dla dobra. piskle? Bo jedziemy na wieś, ale to potem. Hi. Thank you. Money. Ludzie mili, sympatyczni. W ogóle wiesz, gdzie mamy iść? Bo Nie, trochę wiem. tutaj taki labirynt. Za nami teraz widzicie kolejkę. A kolejka po co jest? Kolejkę czekają na cukier, chcą kupić cukier, dlatego że u nas w kraju jest mało cukru. No przez tę sytuację to się dzieje w Ukrainie, nie? Cukier jest w bardzo ograniczonej ilości w sklepach, nie? W tym sklepie na przykład, który jest koło naszego domu, to W ogóle nie ma. chodzimy do niego praktycznie codziennie. I nie ma. Nie wiem, nie widziałem, no, od kilku tygodni nie widziałem ani razu cukru. Ludzie wykupują to, nie? Bo na osobę może tylko 2 kilo, a ogólnie jest po 19, po 18 tysięcy, ale tu państwo sprzedaje, trochę finansuje, więc tu jest po 12 tysięcy. No. Dlatego jeszcze teraz drogo poszło w górę, bo u nas zaczął się taki sezon, kiedy robimy te słoiki, nie? Przetwory. Tak, przetwory. Wiecie, jaka była masakra, naprawdę popchali po prostu mnie na maksa, nie? Bo było jakieś chyba 3 razy więcej osób niż się mieści do tego, nie? Było jakieś 3 razy więcej chętnych niż jest miejsca. Masakra, nie? Pierwszy raz coś takiego widzę tylko. Myślałem, że takie rzeczy tylko w Indiach. Ale w sumie ciekawe. Dobra. Zmielone mają po 7 tysięcy, a takie kawałki mają po 9 tysięcy. A smaczne? Śrymy? Kaboblarni yegan odam yana kelaveradi. Bunaqa kabob akmal Mówi, że bardzo jest popularna, jakiegoś akmala. I z Parkienta to idzie, powiedział, że mięso jest bardzo czyste, bardzo dobre. No jako dakmala to wiadomo, że smaczne. No my 2 kupiliśmy dla dziadka, więc zapytałam później u dziadka. To jest powpychany tłuszcz, nie? Tak. Biały. W Taszkencie bardziej to mielą ten tłuszcz, to nie widać tego tłuszczu. tak, Dodają, tak, ale mielą. zdecydowanie. Ja bym i tak zjadła, tylko tu nie kupuję, bo nie wiem jakie jest mięso, szczerze. Także jak chcecie przyjść na szaszłyka za Taszkentem, polecamy. Polsha? Kopkie Polsha, hello. Dobra, żeby i nam było wygodnie, i panu było wygodnie, to wysiedliśmy na dole. My tymczasem dotarliśmy do kultowego dla naszego kanału miejsca. Do miejsca, dzięki któremu ponad połowa z Was
w ogóle ogląda nasz kanał, czyli do... Kurczę, wiecie, to nie ma tak naprawdę jednej nazwy, nie ma to w ogóle nazwy. Serio, nie ma to nazwy? To się nazywa po rosyjsku Daczne Posiołki. O, tylko źle poszliśmy. Dobra. No nie żartuj, naprawdę. Mieszkamy trochę dalej na wyżej. A ja tak Ale myślałem, przez że musimy sąsiadki dalej przyjdziemy, pojechać, przez wiesz? sąsiadki przyjdziemy. Ja i tak już nie my. I co najgorsze, ona zostaje swoje psy mojemu dziadku na kilka dni. I nigdy nie A to wróciła. już trwa już kilka miesięcy, nie wraca tutaj. Otwarte, coś tu. A tędy idziemy, tak? Dobra, idziemy skrótem. Tylko nie wiem, czy oni psów nie mają. Ej, patrz, oni ogólnie widzą cudzych, wiesz? No. To piszczą, a nam nic nie robią. One czują, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Ktoś tu jest, ktoś tu mieszka. A my tak sobie przechodzimy po prostu? Tylko uważaj na psy. Może się przywitamy. Здравствуйте. I dalej. W Ameryce mogliby nas za to zastrzelić, wiesz o tym? A to nie jest ta sąsiadka, co byliśmy u niej tutaj w zeszłym roku, ale jej nie było? Nie, to jest inny, to jest bardzo się psów bałam, wiesz, bo mogli nas zagryźć. Tutaj mieliśmy, rozumiesz? No. I to jest było, o, teraz do nas. A my tak weszliśmy na dół i dlatego przez nią teraz. Ale nie, to jest, nie byliśmy na dole u sąsiadki, wiesz? O, pies. Co to Ej, Barcik? привет! To jest sąsiadki psy właśnie. Привет, привет! Patrz, oni wiedzą to, że jakby cudzy psali, nie wiem, to jest może wiedzą. Hej, привет! Idą. Привет! Cześć. Cześć. Jak on ma na imię? Nie wiem, to jest moja koleś w ogóle. To w ogóle nie czeka, że wchodzimy do ciebie do domu? A co ty psu dajesz kocią karę? No trochę dałam, bo nic nie mam dla nich. A co to za potwór mały? To jest kociątek. Patrz. Nie boi się ciebie, wiesz? Patrz na jego twarz. Tutejszy kot urodził, tak? Dziadka, no. A więcej jest? 5 sztuk jest. Musimy coś wziąć i na dół ją wziąć, porobić zdjęcia. Może ktoś chce. Zobserwujemy. Z Uzbekistanu jak to zabrać, jeszcze $300 trzeba do dokumentów ich robić i możecie zabierać bilet. Super, tak nasrał na mnie. Za 10 dni jak wrócimy, czyli musimy przejechać, tak za 2 tygodnie, to będą już indyki małe. Tak? Tak, takie będą pasztetyki biegali. Dlaczego pasztetyki? Nie wiem, oj, słodki. Bo ona musi tak bardziej się położyć, bo ona tak siedzi i te nie mieszczą przez szum. Patrz, jakie ciekawe, jak ona ma instynkt. A jak ona ma na imię? Nie ma imieni, tylko kis podchodzi. Przebieramy się przez chaszcze. Idziemy w poszukiwaniu wiśniowego drzewa, czyli zbierać wiśnie. У меня, по-моему.
Dobra, idziemy przez miasto czy przez ten? Przez wieś, Wodnicę. czyli przez Taszkent. Dobra, chodź przez miasto. Dzień dobry w Samarkandzie. Zamówiłam nam śniadanie. Trafiliśmy na sesje ślubne. Ale ciekawe, że 3 na raz, nie? Co jakbym tak nadepnął tą suknię przypadkiem? Płaciłbyś za nią. O, zaraz będę te gołębie wypuszczali. Ej, to jest bardzo przykro, nie malują te gołębie, wiesz? A w ogóle to malowanie jest dla nich szkodliwe, nie? Długofalowo. No niektórzy umierają nawet chyba. Tak samo jak u Tak nas samo te robią kurczaki małe, nie? kurczaki małe, no. Ciemna strona biznesu weselnego w Uzbekistanie. Tylko dziś, tylko u nas na kanale. Oglądajcie dalej. Nie, ale serio to tutaj u was zwierząt się przesadnie nie szanuje, nie? No bo Duży minus. kultura taka, wiesz? Nauczeni są ludzie, żeby tak do zwierząt podchodzić z szacunkiem. Ja jak swojego kota szukałam, to wszyscy śmiali na przykład, że ja nawet pieniędzy proponuję, że ogłoszenie rozwieszam. No tak, Wszyscy mówili, że a co to jest człowiek, że pani szuka? Szczerze mówiąc, nawet w Polsce rzadko kto wystawia list gończy za kotem, a co dopiero tutaj. To, że się śmiali, to jeszcze tam nieistotne, ale wielu było takich, co po prostu zrywali te ogłoszenia ze słupów. To było już niefajne w sumie, bo co im to szkodzi, że wisi takie coś. Ale niektórzy mają taką nienawiść do zwierząt albo niechęć, że takie rzeczy robią. Ty masz 50, ja 5000. W zeszłym roku zrobiliśmy to sprytniej, nie? Bo... Dobra, za zeszły rok płacimy teraz, bo w zeszłym roku wchodziłeś jak Uzbek. Razu wam się wytłumaczymy, dlaczego nie pokazujemy wam nic tutaj, ani nie zwiedzamy. Dlatego, że byliśmy tutaj już w zeszłym roku i wszystko, co chcieliśmy, zobaczyliśmy, a teraz jesteśmy tutaj bardziej tak wakacyjnie. Ale jak macie ochotę właśnie zobaczyć, jak tutaj jest, to polecamy film z zeszłego roku. Link Matuś wkleję gdzieś, Tak, klikacie w to i wchodzicie, oglądacie. Pamiątki i prezenciki kupione. Teraz będziemy żwawym krokiem zmierzać ku obiadowi. Ty byś sobie radził. Ja mógłbym zaproponować. Ja biorę taki molty, taki wiesz, mielony. Szaszłyk. Tak, szaszłyk wiadomo. I biorę kawałkowy z tłuszczem, zaznaczam wołowinka. Bo tłuszcz jest bardzo smaczna. No to kosztuje 16 tysięcy, czyli jakieś $1,5. Szaszłyki po 1,5. Misiu chce sobie bolonezę za 25 tysięcy, też jakieś 2 i kawałkiem. No i są zupy też bardzo tanie, nie? Po $2, a to jest centrum Samarkandy. Po $1,5 mamy taki barszcz. Chcesz barszcz? Ja już zdążyłem prawie dojeść. Czasem Karolina dostała swoje mięsne jeże. Bardzo dobra. Wiesz, jak ktoś zaraz zobaczy, że nagrywasz mnie? Nie mnie, ale ogólnie, że nagrywasz na lotnisku, to nie będzie dobrze. Myślę, że nie można wyrobić takiego paszportu dyplomatycznego. To takie nie jest fajne. O, ja bym przemycała różne rzeczy nielegalne może. Bardzo niekomfortowo czuję się z faktem, że lecimy samolotem. Nie lubię latać samolotem. Powiem więcej, nawet się tego trochę boję. Dobra, dostaliśmy jedzonko. Zaraz wam zaprezentuję, co mamy. Nie wygląda tak faktycznie.
A dobra, to jest chociaż coś nie z nich. Ale w Możesz zeszłym już roku zjeść. dawali takiego steaka jakby, nie? Steak był lepszy, bo kotlety nie wiadomo jest, co oni tam zmienili w ogóle. 5,5 na 10. My już jesteśmy w Rydze. O kurde. Zgadnijcie, co najpierw idziemy robić. Turum, tum, turum. Obiad smakował? To był tak 8 na 10. Jakby ktoś nas zapytał, dlaczego będąc w obcym kraju, poszliśmy na obiad do McDonalda. Jakbyś odpowiedziała na to? Ja w każdym razie, w kraju jestem, to ja muszę spróbować mak. Kiedyś było tak, że musiałam spróbować McFlurry wszędzie. To było tak, że na Teneryfie raz byliśmy i ja kupowałam te same do końca. Codziennie kupowałam te same, lot nigdy nie ryzykowałam. I było bardzo dobrze, bo Maty kilka razy kupił jakieś inne rzeczy, to nie było dobre. A ja codziennie Inny kupowałem inny. Wiesz, że to też trochę opisuje nasze charaktery? Że ty lubisz dużo popróbować, a ja na jednym się skupiam i tyle? Pożałuję teraz, jak włączysz kamerę, wiesz? Dobra, my wyszliśmy z hotelu, będziemy jechali do Warszawy, do mojej kochanej Warszawy. 10 godzin, fajnie, szkoda, że nie 12. Bardzo szkoda, że nie 12, bo uwielbiam jeździć busami, wiecie? Tak bardzo uwielbiasz jeździć busami, że kiedyś zamiast 10 pojechali 22 godziny, tak? Więcej. Kiedyś musiałam pojechać do Mińska i to był pierwszy mój zakup biletu online. Kupowałam sama sobie bilety, bo zawsze ktoś mnie ogarnia, a potem kupowałam sama. I było tak, że musiałam jechać do Mińska i stamtąd już miałam z Mińska samolot do Taszkentu, nie? Do Uzbekistanu. Tak patrzę sobie, szukam bilet, jeden na przykład, nie wiem, będę tam o 8, nie wiem, czy tam o 10 rano, a następny będę o 10 wieczorem, nie? Wyruszę o tej samej godzinie. Nie dało mi nawet do myślenia to, że 10 godzin dłużej. Dlaczego tak jeździłaś 10 godzin? A czemu chciałeś dłużej jechać? No bo nie chciałam na lotnisku siedzieć, ja wolę sobie przejechać się więcej, bo tam wiesz, w autobusie fajnie zawsze jechać, nie? Jadę, jakiś dziwny język i w ogóle mówię, kurde, mieli po rosyjsku w Mińsku gadać, nie? Przyjechałam do Wilnusa. Byłam zaskoczona, wiadomo, ale taka nie byłam smutna. I potem za jakieś 2 godziny miałam następny bus do Mińska, już z Wilnusa. Mamy śniadanie na dworcu. A ja jem sobie taki sernik. To jest takie dobre. Jak w tamtym roku byliśmy na lotnisku, bo ja przyjechałam bez dokumentów. Nie puścili mnie. I potem 3 dni miałam czekać na kolejny lot. Spaliśmy na lotnisku, a ja nie mogłem wychodzić. Maty mógł wychodzić, ale nie mógł potem z powrotem wejść, bo trzeba było mieć bilet na samolot. Ona jak taka kobieta, co tam pracowała, przynosiła. I to spróbowaliśmy. A jak wczoraj tu byliśmy, to pierwsze co przyszło nam do głowy, to właśnie pójść do sklepu i poszukać takich rzeczy. To jest bardzo smaczne. Czekolada jest taka bardzo delikatna, a to w środku jest bardzo też smaczne.